Cześć! Dzisiaj pokażę, jak umyć szyby, które nie są idealnie płaską taflą, ale są zaokrąglone, tak jak na przykład szyby samochodowe, czy w biurowcach na narożnikach zdarzają się takie szyby, które są półokrągłe. Czy miałaś bądź miałeś kiedykolwiek problem właśnie z myciem szyb samochodowych lub takich zagiętych? Mi się zdarzało, że jak odbierałem samochód ze studia detailingu, no to nie do końca byłem zadowolony z efektu mycia szyb. Było to mycie właśnie płynem z alkoholem i ściereczką. No i po czasie, jak nie od razu, to niedługo po chwili pojawiały mi się smugi. No i zastanawiałem się, jak właśnie wykorzystać myjkę i ściągaczkę do tego mycia. Zrobiłem parę prób, no i umyłem tak szyby u siebie i zdarza mi się, że je myję, jeśli mam tylko czas. I jest to bardzo dobra metoda, więc dzisiaj Wam ją pokażę. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Pokażę Wam najpierw, jak to wykonać na takim mniejszym samochodzie, bo tutaj ta szyba, powiedzmy, jest najmniejsza, możliwe, że najbardziej zaokrąglona, a za naszym operatorem Adamem stoi bus, tam będzie trochę łatwiej. Więc zacznijmy od tego, co jest trudniejsze. No i najtrudniejsza do umycia jest ta frontowa szyba, więc na niej się skupię, pokażę później tą mniejszą. No i teraz tak, no tutaj trafiła nam się taka dość mała Mazda. Mamy sprzęt do mycia. Ja tutaj rozkładam sobie taką ścierkę. Jeśli to jest plastikowe, to dużego znaczenia chyba nie ma, czy tam spadnie te kilka kropel z tej ściągaczki. Aczkolwiek wiem, że tutaj czyszczone są nieraz naprawdę drogie samochody, więc bywa, że tu jest alcantara, coś eleganckiego, no to warto jest tutaj coś rozłożyć i tak to trzeba wytrzeć później, więc ścierka jest. No i teraz tak, ja mam myjkę już z płynem. Jeśli interesuje Was jakby taka totalna podstawa, jak myć okna, to odsyłam do filmiku jak myć okna bez smug, podlinkujemy go w opisie i gdzieś na ekranie. Więc mam myjkę z płynem, zamoczyłem szybę myjką. No i teraz to, co jest kluczowe, no to właśnie ta ściągaczka. Ona ma tutaj kąt około 30 stopni, więc nie za duży. Dzięki temu mogę umyć tą szybę. Mamy tutaj łamanie kąta, które się przyda nam tam na samym końcu, żeby się zmieścić. No i w zasadzie tyle. Szerokość tego to jest 15 cm. Ważne, żeby ta ściągaczka była 15 cm. Myjka też jest 15 cm, ale może też być 25, więc też daje radę. No i teraz tak, ja jestem dość wprawiony, więc mogę to wykonać techniką S. Tak jak widzicie, jeszcze nic mi z tej ściągaczki nie kapnęło. No i do pewnego momentu mogę to wykonać techniką S nawet szybko. I w tym momencie ściągam 100% wody z szyby. Jeśli jesteście pierwszy raz, że tak powiem, tutaj w branży mycia okien, no to właśnie ta ściągaczka powoduje, że ściągamy 100% wody z szyby, dzięki temu ta szyba jest idealnie czysta. Nie ma żadnej smugi. Jeżeli rozcieramy to ściereczką, to zawsze troszkę tego brudu zostaje, odsycha, odparowuje, a tutaj ściągaczka nam zapewnia to, że to jest idealnie 100% wody z szyby ściągnięte. No i teraz końcówka od prawej do lewej. Zaczynam z suchego miejsca, wycieram ściągaczkę pomiędzy ściągnięciami i ściągam w ten sposób. Końcówka, tak jak wspomniałem, trzeba zagiąć uchwyt, żeby się zmieścił do końca. Do samego dołu i narożników mam taką ściereczkę stricte dedykowaną bardziej do szyb, więc sam dół myję tą ściereczką. Tutaj troszkę trudniej jest o zachowanie tego efektu ściągaczki, no ale uważam, że i tak, jeżeli mamy 98% szyby umyte ściągaczką, no to ten dół, no to już, ponieważ jest tam bardzo wąsko, trzeba wytrzeć ściereczką do sucha. I mam umyte połowę, no to teraz przesiadam się na fotel pasażera. No i druga strona wygląda analogicznie. Moczę myjką całość, ona jest bardzo dobrze wyciśnięta, bardzo mało jest tutaj wody na szybie. I górę mogę umyć techniką S. Jeśli pominę jakiś kawałek, mogę do niego wrócić. Do pewnego momentu uda mi się to umyć. Natomiast od pewnego momentu będę potrzebował zagiąć uchwyt. No i na koniec tą jedną kreseczkę ze środka przecieram jednym ruchem ręki. Dół. No i gotowe. Frontowa szyba umyta. Pokażę Wam teraz, jak umyć tą boczną szybę. Tutaj jednocześnie mocząc możemy ściągać.
Ta myjka jest bardzo dobrze wyciśnięta, więc praktycznie nam nie kapie. No i na końcu odrywam myjkę, kończę i to, co mi tutaj ewentualnie wcieknie, wycieram ściereczką. No i teraz pewnie niektórzy powiedzą, że ta woda tam nie może wciekać, bo w jakiś sposób wpływa negatywnie na to, co jest w środku drzwi. No jest jej bardzo mało, pewnie dużo zależy od tego, jakiej klasy auto też obsługujemy. Jeśli przeszkadza, no to niestety za bardzo tutaj rozwiązania nie ma. Te kilka kropel zawsze tam wpadnie. No jeżeli nie przeszkadza, myślę, że w większości samochodów nie będzie to przeszkadzać, jeżeli to wytrzemy, bo ta woda tutaj jest na górze tej uszczelki od szyby, no to szybko jest wytarte. I nie ma problemu pewnie w przypadku większości pojazdów. Przenosimy się na busa. No i zasiedliśmy dość sporego busa. I tutaj technika jest bardzo podobna. Z tym, że jest nam po prostu łatwiej. Można tak samo użyć techniki S na początku. Jeśli na przykład nie czujecie się pewnie z tą techniką S albo próbowaliście i Wam też nie wyszło, no to można po prostu to zrobić od prawej do lewej. Wtedy trzeba pamiętać, że ściągaczkę trzeba wytrzeć pomiędzy każdym ściągnięciem. No i zaczynać zawsze z suchego miejsca tutaj, nie? Więc jeżeli Wam się zamoczy za bardzo do krawędzi, no to też trzeba to po prostu wytrzeć, nie? I dowiedzieliście się dzisiaj od A do Z, jak można umyć szyby zakrzywione, najczęściej samochodowe. W tym materiale użyliśmy ściągaczki z uchwytem Ungera i myjki Moermana. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do nas. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Heja!